Cześć wszystkim! Uwielbiam rysownicze wyzwania, ponieważ one bardzo zachęcają do tworzenia, więc tym razem wykonam challenge rysowania lewą ręką. Ja jestem praworęczna, dlatego to będzie dla mnie prawdziwe wyzwanie. Żeby było ciekawiej, podzielę obrazek na dwie części. Prawa będzie wykonana prawą ręką, co będzie dla mnie proste, a lewa strona będzie w całości wykonana za pomocą mojej dłoni, która nadaje się tylko i wyłącznie do dekoracji, ponieważ nic nie jestem w stanie nią zrobić. Nie miałam pomysłu na to, co mogłabym narysować, dlatego postanowiłam zainspirować się muzyką i wybrałam utwór Half-Life z biblioteki muzycznej Audio Network. Jak wiecie, korzystanie z muzyki, do której nie mamy praw, jest nielegalne i nie można tego robić. Jeżeli kupujecie płytę jakiegoś artysty, to wcale nie oznacza, że nagle posiadacie prawa autorskie do tego utworu i możecie go sobie wrzucać do filmu. Nie. Więc ja na przykład korzystam z biblioteki muzycznej, do której trzeba sobie wykupić licencję i wtedy można korzystać z dowolnych utworów. Testowałam różne biblioteki muzyczne i najbardziej podoba mi się Audio Network i właśnie stamtąd biorę wszystkie utwory, które słyszycie w moich filmach. Wszystkie. Więc jak pytacie czasami, hej, co to jest za utwór? To Audio Network. Wchodźcie i szukajcie sobie. Tam jest naprawdę ogromna baza utworów i najfajniejsze jest to, że one wszystkie są naprawdę dobre. Na temat obrazka i jego znaczenia opowiem trochę później, a teraz chciałabym powiedzieć co nieco na temat leworęczności. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze nie tak dawno temu uważano... Karko, cicho! No. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze nie tak dawno temu uważano, że leworęczność jest patologią i należy tego oduczać. Niektórzy uważali nawet, że leworęczni są mniej inteligentni albo że żyją krócej. Biorąc pod uwagę ilość przedmiotów przeznaczonych do użytku praworęcznego, typu nożyczki, noże, inne jakieś takie ostre przedmioty, to może faktycznie leworęczni mogli żyć krócej? Ale zapewniam, że reszta to mit. Zarówno mój tata, jak i tata Maćka są leworęczni i w szkole musieli się nauczyć pisać prawą ręką, bo lewą nie było wolno. No i na pewno nie było to łatwe, ale przynajmniej to ma swoją dobrą stronę, że zaraz obaj są oburęczni i na przykład mój tata, jak rysuje albo coś pisze i zmęczy mu się ręka, to może po prostu zmienić na drugą i pracować dalej. Szacun. Leworęczność występuje tak od 8 do 15% ludności. I ta cecha wynika z silniejszego rozwoju prawej półkuli mózgu. W takim mocnym uproszczeniu prawa półkula odpowiada za wyobraźnię przestrzenną, intuicję, myślenie kreatywne, myślenie abstrakcyjne i kreatywność. Podczas gdy lewa półkula odpowiada za logiczne myślenie, mówienie i rozumienie mowy, pisanie, liczenie i rozpoznawanie przedmiotów po dotyku. Tylko nie myślcie sobie, że podział mózgu kończy się na prawa półkula, lewa półkula, bo to jest wszystko o wiele bardziej skomplikowane i na przykład mamy taki podział jak na płaty: czołowy, skroniowy, potyliczny, brzeżny, ciemieniowy i wyspę. Każdy obszar mózgu ma jakąś funkcję i te obszary stale komunikują się ze sobą, więc jeżeli ktoś mi powie, że wierzy w mit, że ludzie korzystają tylko z 10% swojego mózgu, to dostanie z kapcia. Ale nie, najfajniejsze jest to, że powstał hollywoodzki film oparty na tym micie, że ludzie korzystają tylko z 10% swojego mózgu i ten film nazywa się Lucy. Swoją drogą całkiem niezłe, ale to, że bazuje na tak beznadziejnie głupim stwierdzeniu, to mnie strasznie boli. Przejdziemy zaraz do rysowania lewą ręką, ale najpierw uprzedzę, że już kiedyś próbowałam czegoś takiego. Było to w 2016 roku, kiedy realizowałam challenge Draw All Year, czyli starałam się rysować codziennie przez cały rok i wytrzymałam 7 miesięcy do momentu, aż moja prawa ręka wysiadła, po prostu była kontuzjowana, nadgarstek mi nie wytrzymał presji i wtedy spróbowałam rysować lewą ręką i wytrwałam tylko 4 albo 5 dni i dłużej nie byłam w stanie. Z tej przygody pamiętam tylko tyle, że było trudno. No to sprawdźmy, jak pójdzie mi tym razem. Już mi się dziwnie trzyma ten ołówek, więc no... Jak to? Ja naprawdę nie pamiętałam, że to było aż takie trudne. To zupełnie jakbym nie miała totalnie kontroli nad moją ręką. I to jest w sumie takie trochę śmieszne, że w głowie mam obraz i wiem dokładnie, co chcę zrobić, ale moja ręka ze mną nie współpracuje.
Jakie... O... Nie! Totalnie jakby zero płynności. O rany! Tak, i generalnie rysowanie w największej mierze wygląda tak, że ja po prostu milczę i rysuję w tym czasie, jak milczę. Ja cię... No i teraz muszę zrobić miliony szczegółów za pomocą mojej jakże niezwykle sprawnej ręki. O, to tak wygląda prosta linia. To jest prosta linia w moim wykonaniu. Cudownie, wspaniale. I chcę się jeszcze mam wymazywać gumką tak samo, też lewą ręką. O rany, to trochę to potrwa. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, czemu nie mam kanału gamingowego albo czemu nie pokazuję, jak rysuję tak na żywo, to właśnie dlatego, że nie jestem w stanie się skupić na dwóch rzeczach naraz, żeby i rysować, i mówić. Nie da się, nie. Ja tak nie potrafię. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że może to wyjść tak ciekawie. Te szarpane linie wyglądają nawet całkiem nieźle, więc... nie jest źle. Dobra, ale teraz przejdźmy do nakładania koloru. W tym czasie opowiem, jakie ma znaczenie ten rysunek. Piosenka dotyczy raczej takich uczuć romantycznych, ale ja postanowiłam, że zinterpretuję ją trochę inaczej. Generalnie sama melodia wskazuje na taką determinację. Są też tam słowa o traceniu czasu i braku wiary, więc według mnie refren dotyczy tego, że się szuka tego celu i że się podąża za nim, w sensie za tymi poszukiwaniami, że to jest takie niestrudzone i cały czas trwa. I tutaj ta postać poszukuje tego celu, jakby sensu tego wszystkiego, czytając różne książki. Tam są zawarte myśli ludzi, którzy opracowali sobie jakąś teorię. Jedni na przykład uważają, że najważniejsze w życiu jest imprezowanie, inni, że fizyka, chemia, generalnie nauki, że na tym człowiek powinien się skupiać, inni, że fantastyka i tutaj narysowałam Harry'ego Pottera. Ja natomiast tam w prawym górnym rogu narysowałam wizję z Księgi Mormona, ponieważ jest to księga, która naprawdę zmieniła moje życie i nadała mu taki głębszy sens. Dlatego ona tam sobie jest lekko pokolorowana w górze. I tutaj, tak jak widzicie, z tych książek unoszą się dymki. To właśnie ma pokazać tą myśl autora, twórcy danego dzieła, że aż ona wypływa ze stron. Kiedy wchodzicie do takich dużych bibliotek, możecie zobaczyć dziesiątki tysięcy książek i w każdej są zapisane czyjeś przemyślenia, doświadczenia, wyobrażenia i różne takie rzeczy. I to, że jest tak dużo tych książek, nie znaczy, że musicie wszystkie je przeczytać, tak samo jak nie znaczy, że musicie poznać wszystkich ludzi na tym świecie, ale na pewno warto jest rozmawiać z takimi, którzy mają dużo mądrości w sobie i tak samo jest z książkami. Czytać takie, które coś wniosą do waszego życia i mogą was rozwinąć w jakiś sposób. Właśnie takich książek powinniście szukać. I teraz malowanie lewą ręką. Myślałam, że malowanie będzie o wiele łatwiejsze od rysowania, natomiast okazało się, że jest zupełnie inaczej. I kiedy nie potrafi się tego robić, to można kolorem naprawdę paprać obrazek. I zauważyłam tutaj, wielce się trudząc oczywiście, że lewą ręką nie mam takiej dobrej precyzji, w związku z czym nie jestem w stanie nabierać odpowiedniej ilości wody, ani odpowiedniej ilości farby na pędzel, a potem też nie jestem w stanie dostosowywać nacisku pędzla, więc to wszystko po prostu to nie gra. Nie jestem w stanie i ja, kiedy mi coś nie wychodzi, od razu zaczynam się wkurzać. I już tak mi spadła motywacja. Tak bardzo się zezłościłam, że im dalej kolorowałam, tym większą niechęć czułam. Więc ja wiem, jak to jest, kiedy nie wychodzi rysunek. I ja się czuję z tym zawsze bardzo źle, ale na całe szczęście ja potem się nie poddaję. Tylko jak już obrazek jest skończony, oczywiście zawsze dokańczam obrazek, bo myślę sobie,
Może teraz mi się nie podoba, ale może spodoba mi się później. No i kiedy już kończę ten obrazek, zazwyczaj jest takie no spoko, jednak wcale nie wyszło tak źle. Ale przede wszystkim wyciągam wnioski i uczę się na następny raz, co poprawić. Dodatkowo z akwarelami trzeba pracować w miarę szybko, no i też precyzyjnie. A tutaj, jak chciałam malować szybko, to totalnie nie dało rady w ogóle precyzji w żaden sposób ogarnąć. Dlatego no wyszło jak wyszło. Jak się patrzy na tą pracę ogólnie, to wydaje się, że jest spoko, ale jeżeli sobie zakryjecie tą prawą stronę, która jest staranna i zostanie tylko lewa, to ja nie jestem z niej zadowolona. Jestem zadowolona z prawej strony, z lewej nie, ale przynajmniej spróbowałam, zobaczyłam jak to jest i było to naprawdę ciekawe doświadczenie, więc dobrze, jest ok. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście Wy też spróbowali podzielić obrazek na pół i w zależności od tego, czy jesteście leworęczni czy praworęczni, no to tą jedną stronę narysowali swoją dominującą ręką, a tą drugą przetestowali, jak Wam wyjdzie. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. No a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa!